Cześć! W tej lekcji opowiem Wam, w jaki sposób sterować oraz komunikować się razem z podajnikiem kostek. Podajnik kostek składa się z czujnika zbliżeniowego, magazynku na kostki, samych kostek, z siłownika, elektrozaworu oraz modułu wejść-wyjść. Elektrozawór podłączamy na jedno z wyjść modułu, natomiast czujnik zbliżeniowy na jedno z wolnych wejść modułu. Podajnik kostek ma za zadanie wysuwać kostki z magazynku. Podając 24 V na elektrozawór, wysuwamy siłownik, który wypycha kostki w pole pobrania. Teraz przejdziemy do programu Astorino, gdzie pokażę Wam, jak wysterować sygnały oraz napiszemy prosty program pobierania kostki i odkładania w pole odkładcze. Wiedząc, że podłączyliśmy elektrozawór na wyjście drugie, możemy go wysterować ręcznie, przechodząc do zakładki Ustawienia systemowe. W tym miejscu klikamy na wyjście drugie i obserwujemy wysunięcie kostki. Teraz możemy nauczyć robota punktu, z którego będzie pobierał kostkę. W tym celu dojeżdżamy ręcznie robotem w interesujący nas punkt. Teraz możemy zapamiętać ten punkt w pamięci robota, wybierając jeden z dowolnych 40 parametrów. Ja wybieram P30. Klikam Naucz. I teraz w zakładce Punkty mogę podejrzeć, czy ten punkt został prawidłowo zapisany. Następnie testowo mogę chwycić element, załączając ręcznie wyjście pierwsze, które podpięte jest do chwytaka. Odjeżdżam robotem ze złapanym elementem. A następnie odjeżdżam w miejsce, w które chcę odłożyć kostkę. Teraz uczę robota tego punktu jako na przykład P31. Klikam Naucz i mogę znowu zweryfikować, czy punkt został odpowiednio zapisany. Zwalniam wyjście do wysterowania chwytaka. Oraz odjeżdżam robotem do pozycji domowej. Teraz przyszedł czas, abyśmy napisali program. Przechodzimy do zakładki Program. Wybieramy ikonkę Nowy program. Możemy nazwać ją na przykład Podajnik. Tutaj mamy przykładowy program Podajnik, gdzie na początku określam prędkości, z jakimi będziemy się poruszać robotem. Rozpoczynamy od pozycji domowej. Dla pewności ustawiamy niski sygnał na chwytaku. Następnie załączamy siłownik. Czekamy przez sekundę, abyśmy mieli pewność, że kostka została wysunięta. Następnie czekamy na sygnał od użytkownika, że kostka została poprawnie wysunięta i robot może pojechać w miejsce, gdzie się znajduje. Dojeżdżamy robotem nad ten punkt na 100 mm. Następnie z mniejszą prędkością 20 mm na sekundę zjeżdżamy pod punkt, gdzie znajduje się kostka. Załączamy chwytak i czekamy 2 sekundy, aby mieć pewność, że szczęki zostały zsunięte. Następnie odjeżdżamy na 100 mm z punktu P30 i podjeżdżamy do punktu P31 na 20 mm. Zjeżdżamy z prędkością 20 mm na sekundę do tego punktu i puszczamy chwytak.
Następnie odjeżdżamy robotem na 100 mm. Możemy przetestować nasz program w trybie dry run. Jeżeli nie mamy pewności, że robot bezpiecznie będzie się poruszał w rzeczywistości, możemy otworzyć widok wirtualny. Następnie załączyć przycisk Dry Run. Podświetla się on nam wtedy na żółto. Zwiększamy prędkość do 5 i załączamy program na razie na sucho. Wysunął nam się siłownik w rzeczywistości. Załączamy sygnał wewnętrzny i obserwujemy, że robot nie porusza się w rzeczywistości, natomiast w widoku wirtualnym już tak. Obserwujemy, że również chwytak fizycznie się załączył, natomiast osie robota w żaden sposób się nie poruszyły. Zauważyliśmy w trakcie wykonywania programu, że wyskoczył nam błąd. Możemy ponownie wgrać program, podając jeszcze dodatkowo pozycję domową na końcu. Wykonujemy ponowny test. Teraz widzimy, że przeszliśmy do kolejnego cyklu, to znaczy, że w pierwszym nie napotkaliśmy na żaden błąd. Teraz możemy przetestować już program w rzeczywistości. Wyłączamy przycisk Dry Run i załączamy ponownie program. Teraz zarówno robot, jak i widok wirtualny poruszają się w ten sam sposób. Obserwujemy dużą zmianę prędkości przy odkładaniu. Widzimy, że jest tutaj 20 mm na sekundę. W ten sposób zaprogramowaliśmy robota do pobierania kostek z podajnika. Pobiera on kostkę i odkłada w miejsce, które zaprogramowaliśmy. Dziękuję za tą lekcję i zapraszam do kolejnej.